Witajcie moi drodzy widzowie, kolejny ranking trudności kampanii oraz siły legendarnych lordów. Elfy wysokiego rodu. Mamy oczywiście tutaj 6 legendarnych lordów, 3 w sumie wojowników, 2 czarodziejów i 1 łucznika. Więc tu zaczniemy omówienie od Tyriona, który jest nawet polecany przez twórców jako najprostsza kampania i taka na początek. Jeśli chodzi o Tyriona i jego efekty frakcji, czy tam efekty lorda, może nie ma tutaj zbyt dużo jakichś tam ciekawych rzeczy, bo mamy stosunki dyplomatyczne z elfami, czas oczywiście budowy dla kaplicy Kaina, czas trwania lokalnego werbunku. No, powiem szczerze, że to nie jest jakieś porywające, jeśli chodzi o efekty frakcji. Efekty lorda też większego szału nie ma, bo mamy utrzymanie dla oczywiście włóczników Srebrzystej Gwardii, no trochę włóczników, trochę gdzieś tam kawalerii i tak samo doświadczenie jednostek plus 3 dla Straży Morskiej. No, większego ogólnie szału nie ma. Jeśli chodzi o to, gdzie zaczynamy i jak wygląda ogólnie jego przebieg kampanii, czy ta kampania jest trudna, czy łatwa, osobiście już na samym starcie powiem, że kampania jego jest w miarę łatwa. Z tego względu, że po pierwsze ma on bardzo dobre miasto już na sam start. Jego armia i sam Tyrion jest bardzo mocny, bo Tyrion jest bardzo mocnym wojownikiem. Ma duże obrażenia, ma regenerację w artefakcie legendarnym, więc to na pewno daje mu dużo szans, żeby szybciej sobie poogarniać. Łatwa możliwość konfederacji mimo wszystko z pozostałymi elfami. Nie ma jakiegoś większego zagrożenia, jedynie co flota grozy tutaj się gdzieś tam jednak przemyka, ale jako tako nie jest to jakiś, powiedzmy, straszny przeciwnik dla elfów wysokiego rodu, no bo jakby nie patrzeć, wampiry, czyli wybrzeże wampirów jest bardzo łatwe do pokonania, bo oni bazują tylko na strzelcach, no a my się strzelców raczej na elfach wysokiego rodach, albo nawet jakichkolwiek elfach byśmy raczej nie obawiali. Jeśli chodzi o samego Tyriona, jego umiejętności i jego unikatowe itemy, no unikatowych itemów jest sporo, bo mamy tak naprawdę 3. Jest to oczywiście broń, zbroja i jeszcze amulet, czyli zaklęty taki przedmiot. Jeśli chodzi o pancerz, no pancerz zobaczcie sobie, że tutaj jest bardzo dużo narzucenia ochrony magicznej, ochrony w sumie, no magiczna, odporność fizyczna, odporność na ogień. Więc to jest na pewno bardzo fajna opcja. Przy broni mamy dosyć spore przebicie pancerza, siłę broni, kontrola wszystkie prowincje, więc na pewno też nam się to przydaje. No i aktywne tutaj umiejętność zionięcia i możemy te zionięcie dosyć dobrze wykorzystać, tym bardziej na jednostki, które mają zerowy pancerz. Dodatkowo serce Awelornu, czyli to jest to, co mówiłem na początku, mamy bierną umiejętność leczenia naszej jednostki, 25% nas leczy, więc to jest naprawdę bardzo fajna opcja. Odporność jeszcze na magię, czyli jak sobie zobaczycie odporności tutaj mamy w sumie wszystkie w tych itemach razem i te itemy możemy szybko zdobyć, bo i na 7, 12 i 17 poziomie, co bardzo szybko oczywiście następuje, walcząc tutaj z mrocznymi elfami. Jeśli chodzi jeszcze tutaj o jego umiejętności, no statystyki już na sam start są bardzo mocne, bo obrona zwarciu 60, 75 siły ataku zwarciu, więc no jest to naprawdę dosyć dobre przebicie pancerza i mamy tutaj fajne drzewko, jeśli chodzi o umiejętności, z tego względu, że jest oczywiście podzielone na 2. Jeśli chodzi o majestat Ultanu, możemy tutaj sobie iść w dyscyplinę, jednoczenie elfów, rekrutację i utrzymanie armii. Ewentualnie możemy iść w linię Krwi Aeriona i będziemy mieli bardzo mocnego, powiedzmy, naszego legendarnego lorda. I jak sobie tutaj widzicie, idziemy po prostu w siłę broni, dyscyplinę, no jest on wtedy niezwyciężony, powiem szczerze, względem tutaj przeciwnika, jeszcze 25% zdrowia, no to osobiście dla mnie, moim zdaniem, dużo lepsza opcja jest, żeby jednak iść w stronę tego. Choć z drugiej strony, jeśli ktoś lubi iść w dużą ilość armii, no 10% utrzymania na armiach na pewno robi dużą różnicę, więc to też jest dobra opcja, żeby sobie skorzystać, albo tak, więc ogólnie obojętnie w którą opcję pójdziecie jest bardzo dobrze. To jest naprawdę bardzo fajna opcja. Jeśli chodzi o jakieś tam oddanie, bo mamy tutaj parę opcji, możemy po prostu te oddanie wybrać tylko jedno, pamiętajcie, to nie jest tak, że wszystkie sobie odbierzecie. Odbieramy sobie jedno, które daje nam tam najwięcej opcji. Też jeśli chodzi o elfy, one mają bardzo duży nacisk na produkcję surowców i ogólnie na handel. No z handlu oni osobiście najbardziej żyją, bo jak sobie zerkniecie po budynkach względem kasy, no
tutaj takich za specjalnie budynków względem kasy jakichś szałowych nie ma. Choć plus jest taki, że jeśli chodzi o dochód z rekreacyjnych budynków, czy tam dochód właśnie konkretny, to plus jest taki, że ten przychód daje nam jeszcze dodatkowo kontrolę, więc budynki są bardzo fajnie połączone i jesteście w stanie bardzo ładny dochód osiągnąć i bardzo w miarę szybkim tempie, dokładając do tego handel z innymi elfami wysokiego rodu, ewentualnie dogadując się już w stronę na przykład prawą z Imperium, czy tam na przykład z Bretonią, to już w ogóle kasy jest jak lodu. Na zimie oczywiście, albo na lodowcu. Jeśli chodzi o samego Tyriona i jego armia początkowa moim zdaniem jest spokojnie wystarczająca. Tym bardziej, że jeśli mamy straż morską z Loterum z tarczami, to jest bardzo mocna jednostka, wytrzymała jednostka i dodatkowo jest jednostką strzelecką, więc tu bez problemu sobie poradzi. Mamy oczywiście Feniksa w armii z srebrne hełmy, czyli w sumie kawalerię, no i jeszcze czarodzieja z niebios. No, moim zdaniem naprawdę wystarczająco jak na sam początek. I ogólnie kampania moim zdaniem jest u niego chyba najłatwiejsza z elfów wysokiego rodu, taki delikatny spoiler. Z tego względu, że po pierwsze sam Tyrion jest bardzo potężny. Z przeciwnikami sądzę, że nie ma tutaj żadnego problemu, bo bijemy mroczne elfy w większości, może jakiegoś tam Slanesha, orkowie się też napatoczą i ogólnie podbój tego jest bardzo prosty. I ogólnie mamy bardzo dużo sojuszników dookoła, więc nie jesteśmy gdzieś tam narażeni na ataki od przeciwnika. Jeszcze jakbyśmy szybko się pozbyli na przykład floty grozy, to już w ogóle jest chill, luz i w ogóle. Więc to też jest dobra opcja, żeby nawet spróbować i wypowiedzieć od razu mu wojnę. Z tego względu, że jak wypowiemy od razu mu wojnę, on będzie chciał w naszą stronę uderzyć. Miasta nie ma opcji zająć, bo mamy garnizon 16 w mieście na początek, więc garnizon u akurat elfów jest tak potężny, że no nie ma żadnej armii początkowej, żeby była w stanie to zdobyć. Obojętnie na jakim poziomie byście zagrali, no nie ma po prostu takiej opcji, bo elfy wysokiego rodu, jak w większości elfy mają bardzo dobrą obronę względem właśnie oblegania. Jedynie gorzej jest czasem z atakowaniem tych miast, gdy nie macie jakichś tam smoków, ale obrona jest naprawdę znakomita, więc jeśli chodzi tutaj o kampanię, uważam, że jest bardzo łatwa, nawet nie łatwa, ona jest po prostu bardzo łatwa. Jeśli chodzi o Tyriona, jest bardzo dobrym lordem, bym powiedział nawet znakomitym, więc jedynie gdzie ja go mogę szczerze powiedziawszy umieścić, no to jedyna opcja jest taka, że będzie on po prostu łatwy i silny. Tak jak mówię, jego kampania też jest zalecana przez twórców, no i też nie bez przyczyny, jest po prostu bardzo łatwo, nie mamy dużo wrogów, możemy się skupić na łatwych celach i ogólnie przebieg kampanii jest naprawdę bardzo łatwy, przyjemny. Jedynie gdzie wyruszycie na przykład za granicę Ultanu, no to wtedy możemy gdzieś tam więcej mieć problemów, ale to zależy też w którą stronę się wybierzecie, bo możemy na przykład od razu uderzyć w Nagarond i po prostu w Mroczne Elfy, gdzie tam mamy jeszcze sojusznika Alit Anara, więc ogólnie powiem szczerze, jest bardzo przyjemna ta kampania, więc bardzo polecam osobiście. Sam chciałbym chyba ograć jeszcze nim, tym bardziej, że ja nim tak za specjalnie dużo nie ogrywałem, ale widać po tym, że on jest naprawdę bardzo łatwy. Też jak się walczy przeciwko niemu jest dosyć trudno, bardziej, że on rekrutuje ogrom tych armii, więc no ogólnie kampania na mega duży plus, więc przejdźmy w takim razie dalej, a dalej mamy tutaj Teclisa. No Teclis oczywiście czarodziej. Więc teraz będziemy mieć taką całkowitą odmianę, bo teraz mieliśmy wojownika, teraz będziemy mieli czarodzieja. Jeśli chodzi o czarodzieja Teclisa, lokalizacja na pewno nie jest zbyt przyjemna dla niego. Gdybym miał może trochę wygodniejszą lokalizację, byłoby zdecydowanie łatwiej na nim. Efekty frakcji, stosunki dyplomatyczne oczywiście z ludźmi, elfami, no, leśnymi elfami, jaszczuroludźmi i krasnoludami. Ogólnie duży plus. Koszty werbunku sojuszniczych jednostek ok, doświadczenie jednostek dla magów, no on jest dosyć takim potężnym czarodziejem, chociażby za takiego jest uważany. Mistrz, no tutaj mamy jednostek mistrzów miecza Hoeta i Feniksów do rekrutacji, tylko że te jednostki możemy ciut później rekrutować, więc to jest ogólnie dobre, ale no na późniejszy troszkę etap gry. No, efekty Lorda są bardzo smutne. Dla mnie to jest jakieś nieporozumienie, że on otrzymuje efekty Lorda do many, no z 10, no dobra, to jeszcze jest do przeżycia, ale kula ognia, no to wygląda bardzo słabo moim zdaniem, więc to niestety jest trochę lipne. Przejdźmy w takim razie do omówienia jego kampanii, jego armii i samego też oczywiście Teclisa. No tak jak mówię, on lokalizację niestety ma taką kiepską, bo on jest pod Arabią. Jest bardzo blisko Zincha, czyli Keirosa.
Tak samo mamy blisko jaszczury. Niby gdzieś tam mamy plus z tymi jaszczurami, więc teoretycznie moglibyśmy tam pobić tych skawenów, których tam bijemy na samym początku i tak samo tego zinczowego. I jako tako mieć dosyć dobrą opcję. Tylko że to jest z jednej strony lipa, że jeśli byśmy chcieli faktycznie tak zagrać, później i tak musimy się przebić albo przez jaszczury, albo musimy popłynąć. Więc to jest takie no trochę słabe moim zdaniem, jeśli chodzi o sam przebieg kampanii. Zacznijmy może od armii. Jeśli chodzi o armię, mamy tutaj rydwany, feniksa, balisty, no i jakąś tam piechotę. No, nic za specjalnego bym powiedział, bo łuczników za dużo nie ma, a łucznicy akurat na tym rejonie najbardziej by się chyba przydali, tak samo z piechotą. No wiadomo, Feniks jest w stanie zrobić wiele zamieszania, więc to też jest duży plus, na pewno. Jeśli chodzi o samego Teclisa, no mamy tutaj oczywiście tajemnego Feniksa. Gdy on dostanie tego tajemnego Feniksa, jest naprawdę bardzo mocny, ale jest on akurat na 18 poziomie. Różnie z tym bywa. Czasem Teclis nie dożyje tego poziomu, więc może dlatego jest potem ciężko. Mamy też umiejętności, jakieś leczenie. To jest fajna opcja, bo też daje nam odporność na obrażenia 40%. To już możemy otrzymać na bardzo szybkim poziomie. Trochę mam wrażenie, że gdy gramy Teclisem, powinniśmy bardzo dużo działać na tym, żeby on solowo niszczył wszystkich. I powiem szczerze, że jest tutaj dosyć jakiś tam potencjał, jeśli chodzi o samego Lorda, bo gdy on otrzyma Feniksa, jest naprawdę bardzo potężnym Lordem i tutaj nie można niczego mu zarzucić, jeśli chodzi o to, bo zobaczcie sobie statystyki, jakie tutaj otrzymujemy. Bardzo dużo życia, prędkość znakomita, jest to oczywiście latający wierzchowiec, więc to daje naprawdę dużo. No wiadomo, jeśli chodzi o wierzchowca, gdzieś tam konia, no to tam większego szału nie będzie. Ale zobaczcie sobie, że mamy tutaj wszystkie jakby umiejętności dodatkowe bierne, zarzucanie konkretnych czarów. Więc to jest na pewno bardzo fajna opcja i daje nam to sporo plusów, tym bardziej, że minus 20 dla wszystkich czarów, jeśli chodzi o koszty. Tak samo jeśli chodzi o magię. Magia tu jest nie najgorsza, bo mamy w większości dobre zaklęcia, jedynie ten bezwład jest trochę słabym zaklęciem w tym rozrachunku finalnym. Tym bardziej, że tak, stado zagłady, bardzo dobre zaklęcie na jakby dużą ilość przeciwników. Sieć Amentoka, czyli zatrzymanie jednostek. To jest dobra opcja, gdybyśmy na przykład polowali na Keirosa, zatrzymali go i łucznikami wystrzelali, czy tam czarami. To jest też dobra opcja. Te zaklęcie jest dobre pod względem zadawania obrażeń przeciwnikom, wzmocnienie naszych jakby armii. Łańcuch błyskawic też jest bardzo mocny, więc łańcuch błyskawic naprawdę fajnie się sprawdza. Odrodzenie to już bym powiedział tak pół na pół, bo same odrodzenie nie jest jakieś szałowe. Jeszcze oczywiście jeśli chodzi o górę mamy wzmocnienie wszystko pod magię i tej many ono ogólnie osiąga bardzo dużo. Odporność tak samo dodatkowa, odporność na szarże 200% dla jednostek i tutaj mamy oczywiście dla naszych czarodziejów takie bonusy. Więc finalnie tutaj jest ok, naprawdę jest dobrze. I jeśli chodzi o artefakty, artefaktów mamy aż 4. Jest to sporo, jak sobie zauważycie. Oczywiście są to w większości artefakty wzmacniające magię. I to bardzo wzmacniające magię. I te artefakty są do zdobycia na bardzo szybkim poziomie. Bo 2, 4, 7, 12. To jest nie bez przyczyny. Ogólnie te artefakty są dlatego szybko do zdobycia, bo daje nam to ogromną przewagę, którą musimy tutaj zyskać na samym początku. I też jeśli chodzi o walkę, no tutaj zdecydowanie powinniśmy teoretycznie uderzyć w tu. Ale problem jest taki, że to są spaczone ziemie i tutaj będziemy mieli problem, bo będziemy naszą armię jakby wyczerpywać sobie. No możemy sobie gdzieś tam iść jakimiś błogosławieństwami na trybie obozu, ale ogólnie jest bardzo ciężka opcja. Jedyną opcją prostą jest zajęcie tego, wypowiedzenia szybko wojnę po prostu Keirosowi, uzbrojenia się w jakąś armię, w garnizon i albo się rozbije na zamku, albo go po prostu złapać w polu. Problem jest taki, że to jest bicz zasadzek, więc jest szansa, że złapie nas zasadzkę i nas zmiecie z powierzchni ziemi, więc tu jest niestety bardzo duże prawdopodobieństwo, że możemy szybko przegrać tę kampanię. Jedynie nas może uratować nasza magia. Mamy też jeszcze tutaj oczywiście jednego czarodzieja, który ma plus taki, że ma chociażby wejrzenie Szema, czyli dobre pociski względem Lorda i tak samo pijawka, też bardzo dobre zaklęcie na Lorda, więc jesteśmy w stanie kulami ognia, wejrzeniami, wszystkim naraz wyładować w tego Keirosa ile wlezie.
I wtedy jest opcja ogrania tego, tylko gdy gracie pierwsze bitwy, zdecydowanie bym się skupił na tym, żeby Teslis zabił jak najwięcej jednostek, żeby jak najwyższy poziom zdążył wbić, bo inaczej będziemy mieli cieniutko. Więc tak to wygląda. Oczywiście Feniksa możemy bardzo fajnie wysłać na samego Kairosa i Feniks powinien sobie z nim moim zdaniem poradzić, bo Kairos akurat nie jest jakimś dosyć dobrym wojownikiem, tym bardziej na samym początku, więc ogólnie kampania, powiem, jest średnio trudna, jeśli chodzi o sam przebieg, bo tutaj naprawdę nie ma możliwości błędu, bo jeśli stracimy dobre jednostki, no to jest bardzo cienko. Jeśli nasz czarodziej nie wykorzystamy 100% jego potencjału, też jest cienko, bo niestety Rumaka on dostaje na 11 poziomie, co już raczej będziemy tutaj toczyli wojnę z Kairosem. Gdybyśmy Feniksa mieli opcję dostać szybciej, sądzę, że nie byłoby tutaj żadnego problemu i nawet komputer grając z Teslisem dałby radę sobie tu poogarniać wszystko. Więc no tak to niestety wygląda. Przejdźmy w takim razie do wsadzenia go po prostu w ranking, no bo to niestety tutaj musi się wydarzyć. No i teraz tak, no jeśli chodzi o łatwą kampanię, no nie można tego nazwać łatwą kampanią. Ja się ogólnie waham między średnią i trudną. Dlaczego się waham? Bo trochę jakby nie patrzeć, jesteśmy w stanie to ogarnąć, tą kampanię, tylko jest bardzo dużo niewiadomych. Możemy się skierować w stronę skawenów i iść po prostu w górę dżungli i zdobywać te miasta i po prostu olać te terytorium i rozwijać się w innej lokalizacji. Ok, będzie nam zdecydowanie łatwiej. Albo możemy zaszturmować się na Kairosa i albo naprawdę ogarnąć kampanię, albo po prostu przegrać. Problem jest taki, że tam są ziemie, na których też nie budujecie, więc nie macie tam powiedzmy zysków z tego, że zajmiecie tę ziemię. Jedynym zyskiem jest to, że nikt wam nie wskoczy na plecy, co jest bardzo tutaj szybkie. Tym bardziej, że Kairos sobie zajmuje miasta tak więc to jest naprawdę duży problem. Więc tutaj, no muszę tutaj uznać zdecydowanie, że ta kampania po prostu należy do trudnych. No, sam Tetris jest bardzo potężnym magiem, ale kampania jest po prostu trudna. Tak jak mówię, możemy iść w stronę góry i po prostu zdejmować te miasta, zajmować wszystko, pokonywać każdego wroga i nie będzie żadnego problemu. Albo będziemy musieli zostać w dole i po prostu się albo bronić. No to jest jedna też opcja w sumie. Możemy iść w górę, zdobywać kasę i uzbrajać się, aż pozostaniemy się naprawdę bardzo mocni. I wtedy bez problemu rozwalić Kairosa, albo poczekać, aż Kairos sam się rozwali. Czyli wypowiedzieć mu wojnę, on się rozbije na nas. A na przykład Oxylot go tam dobije. To jest też ogólnie bardzo ciekawa opcja. Osobiście chyba to nawet przetestuję w najbliższej przyszłości i zobaczę, jak to będzie wyglądało. Przejdźmy w takim razie do naszej Arielki świetlistej, czyli do kolejnej tutaj legendarnego lorda. Jeśli chodzi o Arielkę, Arielka osobiście nie jestem jej zwolennikiem. Bardzo mi nie leży, jeśli chodzi o legendarnego lorda. Lokalizacja ok, ale niestety o samego lorda to nie moje klimaty osobiście. Już zdecydowanie wolałbym Teslisem grać niż nią. Z tego względu, że Arielka to jest po prostu taki czarodziej. Ale ona jest takim, bym powiedział, średnim czarodziejem jak dla mnie. Jeśli chodzi o efekty frakcji, otrzymuje premię, gdy właśnie obszary ultanu są kontrolowane przez elfy wysokiego rodu, czyli jak najszybciej musimy zdobywać te miejsca. Mamy tutaj względem wzmocnienia wszystkich wpływów właśnie podejmowanych za intrygi, otrzymujemy kary, gdy właśnie nie są kontrolowane obszary, więc tu w sumie w skrócie efekty frakcji są dobre, jeśli kontrolujemy cały ultan elfami wysokiego rodu, jeśli nie, to jest tak sobie. Efekty lorda w miejscach, które odwiedza, ale zostawia premię. No to jest fajna opcja. Siły pocisków dla sióstr 15% to też jest dobra opcja, bo siostry Avelornu to jest jedna w sumie z najlepszych ogólnie jednostek strzeleckich, no nawet bym powiedział w całej grze, więc to na pewno jest duży plus. Jeśli chodzi o walkę, też mają takie nie najgorsze statystyki, gdzie przy strzelcach w większości statystyki są bardzo cienkie. Przejdźmy w takim razie do konkretnego omówienia już samej Arielki i jej po prostu kampanii. A tak jak mówię, jeśli chodzi o jej kampanię, no plus jest na pewno taki, że ma dobrą pozycję w lokalizacji, no bo jest w miarę otoczona przez wodę, więc też tak szybko nie można jakby jej zaatakować. Plus jest taki, że tam też są oczywiście u góry garnizony, takie bramy, które możemy zabezpieczyć i większość przeciwników nie jest w stanie do nas tam powiedzmy przejść, zaatakować nas, więc to też jest zdecydowany plus. Jedyny minus na pewno będzie to, że początkową walkę, którą ona musi tam stoczyć,
no nie należy do najłatwiejszych, bo mamy tutaj mroczne elfy, a jej armia taka początkowa, no nie jest najgorsza, ale też jakiegoś większego szału nie ma. Mamy Driady, bo ona oczywiście tutaj, jeśli chodzi o drzewne jednostki jak Driady, drzewne bractwo i tak samo drzewce, ma możliwość rekrutacji. Zaczyna też z kijem Avelornu, czyli mamy też plus taki, że sobie zobaczmy kij Avelornu. Jej umiejętność, odnawianie mocy, bardzo fajna opcja i sporo tej mocy sobie odnawiamy. Jeśli chodzi o artefakty, mamy dwa. Oczywiście Gwiazda Avelornu, czyli leczenie naszych jednostek maksymalnie do 3. I tak samo mamy tutaj umiejętność odporności fizycznej dla naszych jednostek, więc jest to bardzo taki lord wsparcia. Wsparcie, leczenie, no w większości na tym się opiera. Jeśli chodzi tutaj o jej umiejętności, o jej magię, mamy leczenie, mamy oczywiście wzmacnianie naszych jednostek, co jest na pewno przydatne. Cierniowa tarcza to jest zaklęcie, o którym jak często gdzieś tam mówiłem, nie jest dobrym zaklęciem jak dla mnie. Ciężko jest to naprawdę wykorzystać pozytywnie i otrzymać jakiś ogromny rezultat. Wygnanie na pewno jest dobrą opcją, bo wygnanie jest mocnym wirem, który zadaje zdecydowanie duże obrażenia. Nawałnica przydaje się oczywiście na latające jednostki. Jeśli chodzi tutaj o efekty, które ona otrzymuje z umiejętności, czy takich jakby dla frakcji, czy tam dla swojej armii, no to mamy kontrolę, kasę, koszty budowy, oczywiście do przybocznych, wzmocnienie sióstr Avelornu, to jest fajne, bo wtedy siostry Avelornu mają bardzo dużo właśnie jakby obrony w zwarciu. Utrzymanie oczywiście armii, tylko pamiętajcie, że to też znowu jest kwestia tego, że blokujemy jedno drugim. Więc możemy iść w to, albo możemy iść w to. Tu jest w większości też do właśnie drzewnych jednostek bonus, więc jeśli nie będziecie grać drzewnymi jednostkami, to w większości tutaj to jest tak sobie. Mamy oczywiście jeszcze siłę broni zwiększają, ale dla niej ta siła broni to, tak bym powiedział, trzeba uważać. Wiadomo, ona potem ma orła i tym orłem może sporo wyciągnąć, tylko że ona i tak ma bardzo małe obrona w zwarciu, więc i mało pancerza, więc tutaj musicie zdecydowanie uważać, bo bardzo szybko ona się może rozkruszyć. Jeśli chodzi tutaj o same szczegóły i ogólnie finalnie armię, lokalizację, tak mówię, miasto daje jej duży plus, bo miasto jest po prostu duże. Mamy też właśnie specjalne te budynki dla naszych drzewców i ogólnie w skrócie armia, która się tutaj broni, jest w stanie pokonać powiedzmy większość tych początkowych armii, które by nas tam zaatakowały. Jest w miarę bezpiecznie, bo w większości jest otoczona przez elfy wysokiego rodu, parę mrocznych elfów, ale to dla niej nie jest żaden problem. Początek na pewno może być dla niej, albo dla was troszkę takim trudniejszym, bo walka z tymi mrocznymi elfami, które się tutaj znajdują, nie należy do najprostszych. Można szybko popełnić błąd i bardzo drogi może ten być błąd, ale plus taki, że jak mamy na przykład drzewne bractwo, to jest bardzo potężna jednostka i wiecie jak ją wykorzystać, no to idziecie po prostu bez problemu po przeciwniku. No bez problemu. Pamiętajcie też o tym, że mamy straż przednią dla tych jednostek drzewnych i to powinniście najbardziej wykorzystywać podczas walki, grając Arielką. I to też można wtedy budować armię na tej zasadzie, na drzewnym bractwie, bo drzewne bractwo jest naprawdę bardzo dobre do kontrowania przeciwnika. Joko. Więc to na pewno dobrze się sprawdza. Finalnie bym powiedział tak, jeśli chodzi o Lorda, mam mieszane uczucia, nie powiedziałbym, że ona jest jakaś silna, przepotężna. Ma zaklęcia, które wzmacniają, ma zaklęcia, które zadają jakieś tam obrażenia, ale finalnie czy jest jakimś takim mega silnym Lordem? No sądzę, że nie. Więc tutaj zdecydowanie nie. Jeśli chodzi o przebieg kampanii, sądzę, że to jest kwestia średni, ewentualnie łatwy. Pod tym względem średni, że jeśli nie graliście za bardzo elfami wysokiego rodu, albo zaczynacie dopiero, to może ta kampania was delikatnie przytłoczyć na początek. Później jak ona się wiadomo rozrusza, no to jest w miarę łatwo. Ale początek może być taki kiepskawy trochę i dla niektórych może sprawić po prostu trudność, tym bardziej dla osób początkowych. Dla osób, które długo grały, to sądzę, że to nie będzie żaden problem i na pewno by wtedy umieścili ją w łatwym rankingu. Ja osobiście umieszczę ją w średnim, z tego względu, że tu można się trochę przejechać. Można się przejechać. Osobiście uważam, że Tecl jest zdecydowanie mocniejszym czarodziejem od niej. Po prostu ona przy Teclisie to wygląda jak taka płotka. Tylko że znowu ona ma lepszą lokalizację. Gdyby Teclis w ogóle by znajdował się tam, gdzie ona, to sądzę, że mógłbym Teclisa automatycznie wrzucić w łatwy i silny, czyli na samą górę. Więc tak to, moi drodzy, na razie wygląda.
Alit Anar, czyli kolejny tutaj legendarny lord elfów wysokiego rodu. Jeśli chodzi o niego, efekty frakcji zabicie postaci przeznaczonej na śmierć zapewni oczywiście nagrody, czyli polujemy na konkretnych legendarnych lordów, czy tam po prostu na lordów. Zasięg ruchu na kampanii 10% dla wszystkich armii to jest na pewno zdecydowanie duży plus. Inwokacja Morhega, przyzywanie unikatowego bohatera, namiestnika Korony Cienia też przydatne. Globalny czas rekrutacji oczywiście też się przydaje. Odblokowanie tryb armii, akurat o tym nie będziemy gdzieś tam więcej może mówić, ale utrzymanie dla jednostek stąpających w cieniu i wojowników cienia jest bardzo fajną opcją. Tym bardziej, że to są bardzo dobre jednostki do dystansowe i do walki wręcz, czyli i na to się przydają, zatrute ataki i strzelające i do walki wręcz, więc też przydatne. Szansa na powodzenie zasadzki u Lorda 25%. No powiem szczerze, że to efekty Lorda może mało, ale bardzo przydatne i bardzo się tego po prostu używa w praktyce. Jeśli chodzi o jego kampanię i lokalizację. Lokalizację no ma troszkę taką trudniejszą, z tego względu, że mamy mroczne elfy, wybrzeże wampirów, no i na początek mogą być to frakcje, które sprawiają gdzieś tam problem. Bardzo blisko oczywiście są pustkowia chaosu i ogólnie chaos, więc chaos też jest naszym takim jednym z największych wrogów. W sumie największymi wrogami to u nas są mroczne elfy i po prostu chaos. Z chaosem nie ma problemu, moim zdaniem, walcząc z elfami. Ale elfy na elfy, no mroczne elfy mogą wykazać jakiś tam większy potencjał do walki względem właśnie naszych elfów wysokiego rodu, więc tu jest jakaś tam granica powiedzmy wyrównana. Też jeśli chodzi o początkowe podbijanie, ale to może przejdźmy najpierw do Lorda, tak jak to robiliśmy na początku. Pierwsze co oczywiście mamy, bierna umiejętność odporności na ostrzał na tak naprawdę 55 metrów na nasze jednostki, więc to jest przydatne, magiczna ochrona dla niego. Jeśli chodzi tutaj o artefakty mamy dosyć dobre, bym powiedział, bo pierwsze daje nam pierwsza szansa na zasadzkę, to już dostajemy razem 35%, bo 25% mamy z automatu, plus kontrola 5% też przydatne i korona cieni, no powiem szczerze, jest to nie najgorsze, bo daje nam prędkość, jesteśmy w stanie bardziej się przemieszczać, też musimy zwrócić uwagę na to, że nasze jednostki mają coś takiego jak krycie się, skradanie, więc to jest przydatne. A jeśli chodzi tutaj o broń, no broń daje mu dosyć sporo, bo po pierwsze amunicji, zasięg, siła pocisków zwiększa, mamy umiejętność oczywiście księżycowy łuk, zadaje bardzo ładne obrażenia, bardzo duży zasięg 300 metrów użycia, jeszcze ataki magiczne, więc sądzę, że to zdecydowanie jest duży plus. Jeśli chodzi o jego umiejętności, też ma dosyć dobre, bo ma wzmocnienie swojej armii, tam, które po prostu utrzymanie ma prawie bym powiedział za darmo. Też właśnie walka ze mrocznymi elfami, to siły naszych jednostek są zwiększane, przychody z łupienia, grabienia osad, z ogólnie bitew też mamy zwiększone, jeszcze tutaj mamy 15%, więc jesteśmy w stanie 50% szansy na zasadzkę tutaj dźwignąć, siłę pocisku w całej armii, to też jest fajna zasada i tak samo zwodzenie, czyli po prostu robienie takiego klona naszego, więc jest to bardzo fajna opcja powiedzmy odciągnięcia przeciwnika. Tu też mamy siły broni podczas walki z mrocznymi elfami, więc jeśli chodzi o te mroczne elfy, możemy zyskać 20% siły na nich. 20% siły jest sporo. Jego statystyki na obronę zwarciu oczywiście zmniejsza z tego względu, że jest to jednak strzelec, więc nie może mieć takiej dużej obrony zwarciu, ale atak zwarciu jest nawet nie najgorszy. Pancerz, no prędkość 46 jak bez wierzchowca, fajna opcja. No minus jest troszkę taki, że finalnie bez wierzchowca na późniejszym etapie gry może być ciut trudniej, ale musimy po prostu go bardziej tam chronić i jakoś damy po prostu radę. Jeśli chodzi tutaj o samego Lorda, nie jest on najgorszy, jest on nawet dosyć dobry. Efekty, które tam gdzieś daje w swojej armii, to jest na pewno bardzo ważne efekty, tym bardziej do walki z mrocznymi elfami. Lokalizacja, tak jak powiedziałem, no na babkę, no po prostu jest ciężej. No jest po prostu ciężej, bo tak jak mówię, tutaj sobie zajmiemy te miasta, ok? Po pierwsze, mamy tutaj Belakora, po drugie mamy mroczne elfy u góry, tak samo no Horda Dekadencji też się zawsze tutaj przebija w tą stronę, więc no chaos, mroczne elfy, Belakor, no to tutaj nas w miarę otaczają. Sojuszników troszkę nie ma tutaj w ogóle, no bo też Wybrzeże Wampirów też ma awersję taką niezbyt dobrą dla nas, więc w sumie wszystkich musimy traktować jak takich przeciwników. A pomocy no niestety tutaj za specjalnie nie ma. Chyba że elfy wysokiego rodu szybko się tutaj przebiją i będzie po prostu łatwiej. Jego kampania nie należy do najłatwiejszych, ale też nie należy na pewno do najtrudniejszych, więc tu musimy zwrócić na to uwagę. Ja Lorda bym traktował jako takiego silnego, bo on spokojnie daje sobie tu radę. Tym bardziej jeśli chodzi o rekrutację tych jednostek cienia, one są naprawdę bardzo dobre.
Pamiętajcie, że to są mistrzowie zasadzek, więc mają coś takiego, że strzelają dookoła. Ich zasięg jest dookoła, nie musimy ich ustawiać w konkretnym kierunku, więc to też bardzo nam ułatwia. Mamy też strzał w ruchu, co jest bardzo przydatne, mamy te skradanie. No jest to naprawdę bardzo dobra opcja jednostek i akurat musiał dostać takie jednostki, bo tutaj jak mówię, ten teren niestety nie należy do najprostszych. Przeciwnicy też są troszkę czasem wymagający tutaj. Zależy jak to rozegramy, ale musimy się też często moim zdaniem tutaj bronić i przygotowywać sobie jakieś garnizony albo armie, które będą bronić konkretnych lokalizacji. I no niestety, jak zobaczycie, no dookoła są ci wrogowie, więc kolejka, dwie tury maksymalnie i w większości są w stanie do nas doskoczyć do prawie każdego miasta, czy tam 3 tury maksymalnie, do takich bardziej odległych, więc tu trzeba niestety zwrócić na to uwagę i trzeba po prostu uważać. Jeśli chodzi o to, gdzie bym go tutaj umieścił, no osobiście umieściłbym go trochę wyżej niż tutaj Arielkę. Bo jeśli chodzi o Lorda, jego przeznaczenie, zastosowanie, wzmocnienie armii i ogólnie samego jest dosyć dobry. No brakuje mu może wierzchowca, no ale no już musimy to przeżyć, że nie mamy tego wierzchowca, nie możemy tylko mieć 100% wyznacznika wierzchowiec. No on jest po prostu strzelcem, ma bardzo duży zasięg, a elfy ogólnie mają zasadę też bardziej obrony siebie, więc jesteśmy w stanie powiedzmy to ogarnąć, bo mamy akurat dobre włócznie, dużo ilość strzelców, więc jesteśmy w stanie powiedzmy to jakoś dobrze rozegrać. Mamy też klona, którego możemy wrzucić, więc powiedzmy, że sam Lord jest w miarę bezpieczny, jest w stanie gdzieś tam mocno zadać obrażenia przeciwnikowi, chociażby z artefaktów i ogólnie samego strzału. No i tak mówię, bardzo mocno wzmacnia jednak jednostki strzelające, na których gdzieś tam bazuje. Jeśli chodzi o kampanię, no musimy dać w średnią, może nie trudną, bo tak jak mówię, no trudną lokalizację to ma zdecydowanie Tetris, gdzie musi iść albo w dół, gdzie ma kijowe ziemie, albo musi iść w głąb dżungli, gdzie bardzo daleko trzeba jednak biec, żeby cokolwiek też osiągnąć, więc sądzę, że tutaj będzie moim zdaniem odpowiednia opcja. Na pewno jego kampania jest ciekawa, bo bardzo dużo się leje z mrocznymi elfami, co to jest taką powiedzmy odwieczną wojną między mrocznymi elfami a elfami wysokiego rodu i z jednej strony jest to bardzo moim zdaniem ciekawe i przyjemne doświadczenie. Przejdźmy w takim razie do kolejnego tutaj lorda, a jak tutaj sobie zerkniemy, jest to oczywiście Eltarion Ponury. Eltarion Ponury ma w sumie dwie opcje, albo możemy się w miarę bronić na swoich ziemiach koło Ultanu, albo możemy po prostu bawić się z dzikimi orkami i po prostu ich tam lać. No plus jest taki, że jeśli chodzi o dzikich orków w tym momencie, no to nie ma tam żadnego problemu, bo wcześniej oczywiście był tam Wurzak, a jak Wurzak wylądował w dżungli, no to jest zdecydowanie łatwiej. Jeśli chodzi o samego właśnie tutaj Eltariona, efekty frakcji, efekty Lorda, no dostęp do lochów, czyli mamy łapanie tak naprawdę zbójów i otrzymywanie perków dzięki temu. No stosunki z zielonoskórymi wiadomo, że są duży minus, bo oni się tam wiecznie nawalają. Doświadczenie jednostek dla jednostek piechoty z włóczniami strażników. Fajna opcja, że plus 3 od razu dostajemy dla nich. To też są jednostki dosyć dobre. Powiem szczerze, więc już jeszcze plus 3 na starcie jest na pewno dobrą opcją. Efekty Lorda. Odporność na wyczerpanie na pustkowia. No to jest fajna opcja, bo on na pustkowiach, tak jak mówię, może sobie tam spokojnie podbijać. Dyscyplina dla jednostek piechoty, czyli z włóczniami i strażników, obrona w zwarciu. No strażnicy to tak, powiem szczerze, no tak średnio. Ale mimo wszystko włócznie i strzelcy bardzo fajnie się tam sprawdzają. Więc przejdźmy w takim razie już do omówienia samego Eltariona, który ogólnie jeśli chodzi gdzieś tam o lore jest bardzo ciekawym elfem i bardzo potężnym elfem, więc warto sobie gdzieś tam poczytać troszkę o nim. Jeśli chodzi o niego, on oczywiście ma takiego gryfa, chyba to jest gryf czy tam Pegas, chyba gryf, z tego co bardziej kojarzę, chyba gryf. I wtedy na tym gryfie jesteśmy w stanie bardzo dużo ogarnąć. Też fajne ma perki dla swojej gdzieś tam frakcji, swoich jednostek. Sam w sobie jest też bardzo wytrzymały, bardzo duże obrażenia zadaje. Jedynie co to chyba, jak dobrze pamiętam, artefakty jego legendarne nie były jakieś wybitnie potężne, ale mimo wszystko sam w sobie jest bardzo mocny, więc też nie ma aż takiego totalnego dramatu. Jeśli chodzi o początkową armię, no nie ma tu jakichś wyjątkowych, nie wiadomo jakich jednostek. Mamy po prostu jednostki piechoty do obrony i po prostu strzelców i balistę. No nie jest to, powiedzmy, dosyć sporo, ale mimo wszystko wystarczająco jak na razie dla niego. Eltarion Ponury, same jego tutaj artefakty, a nie, dobra, o, to jest ten jednak, co miał dobre artefakty, wybaczcie, pomyliło mi się z innym. Jeśli chodzi tutaj o artefakty, mamy bardzo potężne, bo tutaj broń jest no naprawdę potężna, bo daje odporność fizyczną, ma 31 sekund, obrażenia magiczne, jeszcze zwiększenie przebicia, tak samo no, przy prowadzeniu do
oblężeniu albo okrążaniu, no dobra, to jeszcze to tam pół biedy. Ale przeciwko piechocie premia prędkość też mu się zdecydowanie przydaje. No zbroja jest bardzo mocna z tego co widzę, bo niezłomność, niezabijalność, pancerz plus dyscyplina, więc to też na pewno się przydaje. No i tutaj mamy do naszych jednostek wzmocnienia w właśnie Talizman HTH i wysoka magia, więc to jest przydatne na pewno przy czarach, tym bardziej tych czarach, gdybyśmy walczyli gdzieś tam ze Skarbrandem, jest to na pewno przydatne, żeby mieć jednak coś takiego. Jeśli chodzi tutaj o czarodzieja, którego też otrzymujemy, czarodziej jest dosyć dobry. Z tego względu, że po pierwsze mamy wzmocnienie armii, mamy dobrą opcję na przykład na bohatera, więc to też jest przydatne. No mogłoby być coś lepszego tutaj, jeśli chodzi o zaklęcia, bo na przykład Dech Malkota, to wywaliłbym to zdecydowanie. Ta harmonia też sądzę, że jest do wywalenia, skoro mamy to. Moim zdaniem jest to po prostu zaklęcie, które powinniśmy stąd wywalić, bo nie jest to zdecydowanie jakiś tam duży plus. Jeśli chodzi o umiejętności, no tutaj jest dosyć bogato. Z tego względu, że to jest wojownik, który jest dosyć dobry. Mamy oczywiście rumaka, potem mamy właśnie tego gryfa. Jest naprawdę bardzo dobry. Wzmocnienia, bardzo duże wzmocnienia dla jednostek, dla samego Eltariona, tak samo do budowy, więc tutaj jeśli sobie zerkniecie, mamy tego naprawdę sporo. I te wzmocnienia bardzo dobrze się sprawdzają, tym bardziej, że mamy wzmocnienie do tych jednostek jakby jego unikalnych, czy tam strzelców, tych gryfów, no i tych strażników. Tak samo walka podczas mrocznymi elfami. No, ale tu mamy na przykład też zielonoskóry, więc to jest fajna odwaga, więc warto sobie też to na samym początku wybrać. Obojętnie, czy będziecie wracali do swojego domu, czy będziecie tutaj walczyć na pustkowiach, to jest przydatne i tutaj, i tutaj. Jeśli chodzi o magię, oczywiście mamy tutaj u niego magię, mamy możliwość wzmocnienia jednostek, ogólnie też ostrzału takiego mocniejszego dla przeciwnika, nawałnica, która też jest przydatna. No ogólnie magia jest powiedzmy nie najgorsza, naprawdę nie najgorsza. Pamiętajmy, że to jest bardzo mocny wojownik, więc magia to jest taki powiedzmy do niego dodatek, zdecydowanie taki dodatek. Więc tu się, jeśli pod tym kątem sprawdza się naprawdę dobre, bo połączenie mocnego wojownika plus jeszcze czarodzieja, no sprawdza się znakomicie. Więc Eltariona osobiście bym dał raczej jako silnego lorda, tu nie ma moim zdaniem wątpliwości pod tym kątem. Jeśli chodzi o jego mechanikę, no tutaj mamy też poboczną drugą armię, która broni. Ewentualnie, tak jak mówiłem, albo podbijamy tu pustkowia, albo bronimy się tutaj. Jeśli przejdziecie do opcji bronienia się tutaj, macie zdecydowanie banalną kampanię. Jeśli przejdziecie w kwestię pustkowi i zostawicie tutaj samych sobie, też w miarę będzie łatwo, bo poza tym reszta elfów bardzo dobrze sobie tutaj zawsze radzi, więc pokonacie sobie tylko tych, gdzie Tyrion, jak dobrze pamiętam, często tutaj pomaga podbijać w ogóle te miasta. Więc kwestia tego, że pokonacie Enkari i Slanesha, no i szczerze powiedziawszy jesteście tutaj zdecydowanie bezpieczni, możecie wspomóc na przykład Bretonię tą drugą armią, a tutaj sobie dalej podbijać i bez problemu żyć sobie w tym mieście, czy tej, bardziej w tej lokalizacji tam. Jeśli chodzi o te lochy są bardzo przydatne, jeśli chodzi o jakieś tam umiejętności, możemy sobie tutaj potem wszystko poczytać, no i jak będziemy tutaj więźniów mieć, to będziemy mogli tutaj więcej sobie podziałać na tym, więc to już jest kwestia raczej, żeby się pobawić samemu. Ja osobiście stwierdzam, że kampania jest ogólnie łatwa i Lord jest silny. Z tego względu, że Lord na pewno jest silny. Kampania jest łatwa, średnia można uznać, jeśli on tutaj faktycznie zostanie i będziecie próbować sił w tamtym rejonie. Jeśli tak jak mówię, przerzucicie tutaj, to jest zdecydowanie łatwa. Tutaj, tak jak mówię, jeśli nie ma tego Wurzaga, jest zdecydowanie łatwiej się tutaj poruszać. Jak sobie zobaczycie, też tutaj jest bardzo dużo terenów takich czerwonych, więc kwestia tego, że tylko tu wam się opłaca zdobywać. Ewentualnie, no, może najlepiej się jest po prostu kwestia wrócić tutaj i podbijać tą całą stronę, bo tu macie wszystko prawie na zielono. Więc tak na pewno zdecydowanie jest lepiej. Tak samo możecie na przykład Belakora sobie dojechać, jeśli wrócicie się tutaj i pójdziecie do góry. No moim zdaniem jest to zdecydowanie łatwa kampania. Ta armia, Eltarion, no tutaj wszystko jest zdecydowanie na duży plus. Więc w rankingu no nie ma innej opcji, żeby go umieścić gdzie indziej, więc tutaj zdecydowanie łatwa i silny. Tym bardziej, że tak jak mówię, jeśli ktoś nie chce wyzwania jakiegoś większego, no wraca po prostu do siebie i podbija tam bez problemu wszystkie ziemie, nie ma tam żadnego w sumie przeciwnika, który jest w stanie go pokonać. Jeśli chodzi o walkę na pustkowiach, jest tam na pewno zdecydowanie jakby ciekawiej, ale z drugiej strony też trudniej. Choć walka z orkami, no powiem szczerze, to nie jest jakaś wymagająca frakcja, żeby ich pokonać. No jakby tam był Wurzak, no Wurzak bardzo mocno, gdzieś tam mocno łatwo wszystko, więc zdecydowanie byłoby może trochę trudniej.
Przejdźmy w takim razie do ostatniego. Jest to oczywiście Imryk, który opuścił no tutaj granicę Ultanu i wyruszył po prostu w świat. No akurat Imrek i Tyrion tak zdecydowanie się nie lubią, jeśli chodzi o lore, więc dlatego tak to wygląda. Jeden i drugi zawsze miał odmienne zdanie. A jeśli chodzi o efekty frakcji, poskramianie smoków, czyli po prostu otrzymujemy dodatkowe bonusy za właśnie rozmowy ze smokami, co u góry będziecie mieli pokazane, żeby mieć, kiedy jest dopiero rozmowa z tym smokiem. Jeśli chodzi ogólnie o takie efekty ważne, no na pewno ważnymi jest to, że mamy wzmocnienie inwokacji Waula, dodatkowe premie dla jednostek smoków. Na smokach powinniśmy się tutaj bardzo opierać, bo bonusy, które mamy u niego w większości są po prostu do smoczych jednostek i tak samo smoczych książąt, czyli tej kawalerii. Mamy też oczywiście właśnie czas lokalnego werbunku dla tych jednostek, zasięg ruchu na mapie kampanii dla efektów Lorda, smocza wytrwałość, odporność na wyczerpanie, czyli w sumie możecie się prawie wszędzie poruszać. Tak samo utrzymanie dla smoków i smoczych książąt też jest bardzo fajną opcją, bo wtedy te smoki są bardzo tanie w utrzymaniu, a to się przekłada na to, że smoki, pamiętajcie, też są bardzo uniwersalną jednostką, więc po pierwsze radzą sobie i dobrze w większości z potworami, radzą sobie z piechotą, strzelców szybko mogą dopaść. Jedynie co musimy uważać, na pewno jakieś bardzo mocne halabardy, no i ewentualnie od groma jakichś bardzo potężnych strzelców, jak nie wiem, jakieś garłacze, które jednak są w stanie bardzo szybko przebić pancerz smoka, ale jak to będą jakieś tam śmieciowe jednostki strzelających nawet w dużych ilościach nie będą mieć przebicia pancerza, to w sumie nic wam specjalnie nie zrobią w skrócie. Tym bardziej jeśli będziemy mieli tam wzmocnienie od Imryka, no Imryk jest bardzo mocnym lordem, no tam można wyciągnąć takie zawrotne rzeczy, więc on jest prawie, bym powiedział, nieśmiertelny w samej tam walce. Tym bardziej na późniejszym etapie gry. Na początku już też startuje z oczywiście itemem. I dosyć dobrym itemem, bo zwiększa tutaj się premia szarży, prędkość szarży, obrażenia przebijające, płonące ataki, nasycenie, więc tu już jest naprawdę grubo. Tym bardziej premia przeciwko dużym przeciwnikom jeszcze 40, no widzicie, że jednak jeśli chodzi o kosę ma dosyć konkretną, więc to jest na pewno fajna opcja. Jeśli chodzi tutaj o takie najważniejsze rzeczy jak artefakty, jest aż jeden. Zbroja Kaledoru, ale zbroja Kaledoru jest naprawdę bardzo dobra, bo mamy pancerz, mamy ochronę właśnie magiczną, wpływ właśnie aury postaci na dyscyplinę, ale to jest najważniejsze, bo mamy 3 razy użycie leczenia, które szczerze powiedziawszy rega nam 32%, więc no jest to naprawdę bardzo dużo. Tym bardziej, że na późniejszym etapie, gdy mamy już tutaj właśnie smoka, jesteśmy bardzo mocni, bardzo dużo życia osiągamy, bo prawie 10 000, więc jeśli tutaj jeszcze gdzieś tam podbijemy te życie, no to jesteśmy w stanie już naprawdę być bardzo potężni. Tym bardziej jak sobie zerkniecie, taka jedna ważna rzecz, to warto sobie wybrać na samym początku, bo zwiększa nam atak zwarciu, więc to jest na pewno dobra opcja. Bardziej, że działa to na wszystkich sojuszników. Późniejszym takim etapem, no tutaj wszystko wzmacniamy względem naszego oczywiście lorda, tylko mamy dwie opcje, że albo idziemy w to, albo idziemy w to. Więc tu, a nie, sorki, wybaczcie, tutaj nie ma. Dobra, pomyliło mi się, bo u elfów to różnie bywa. Tutaj po prostu sobie to odblokowujemy i wzmacniamy bardzo mocno swego w sumie armię, swego lorda i tak samo właśnie dużo jednostek, które w większości no, na nich się opieramy, czyli na smokach i kawalerii, to są takie jakby jego najważniejsze jednostki, tym bardziej, że tutaj jednostki dostają bardzo dużo bonusów z właśnie tych perków, tym bardziej tempo badań jest zwiększone, no i bardzo dużo mamy zwiększenia ogólnie względem siły broni, więc Imryk, tak jak mówię, potem wyciąga bardzo zawrotne te statystyki i jest to bardzo na pewno przydatne. Tak samo macie tutaj wzmocnienie podczas walki właśnie zielonoskórymi, to co mieliśmy tam wcześniej przy elfach, więc warto zwrócić uwagę na to. Na pewno odporność na ostrzał się przydaje na Imryku, no bo tak jak mówię, on potem jest na wierzchowcu, na smoku, no i to się dosyć dobrze przydaje. Tak samo mamy przeszywające pociski, czyli ostrzał, to co mieliśmy też, jak dobrze pamiętam, na Tyrionie. Władca smoków, czyli zobaczcie sobie jaka potężna klątwa, jest ona naprawdę bardzo mocna, bo wtedy przeciwnicy nie są w stanie w sumie nic zrobić, a jest to szczerze standardowe drzewko, w którym no jakby idziemy w umiejętnościach, więc Imrek zdecydowanie jest uważany za jednego z najpotężniejszych też lordów. Jeśli on by walczył z takim Skarbrandem, sądzę, że bez problemu go zjada, gdzie Skarbrand w większości zjada 90% lordów bez żadnego problemu, bez zmachania się nawet. Jeśli chodzi o lokalizację, jest troszkę ona taka niewygodna dla niego. To jest na pewno jeden gdzieś tam większych minusów. Z tego względu, że
Mamy krasnoludy chaosu, które jak wiecie są dosyć mocne. Nurgle jeszcze tam do przeżycia, Nurgle się da jakoś w miarę ograć, ale mamy też Skavena i wszystkie frakcje tutaj poboczne jakby tych złych frakcji radzą sobie dobrze. Więc frakcje na przykład krasnoludów chaosu, czy tam skawenów, jednych, drugich, w większości będą sobie dobrze radzić. Bardzo dużo tutaj w kampanii zależy od tego, jak krasnoludy ogarną temat. Z krasnoludami jesteśmy w stanie się jakoś tam dogadywać, mimo że na początku bijemy w ogóle krasnoludy, ale też możemy się potem dogadać z akurat tłuściochem, choć często mi się zdarza, tłuścioch jednak nas atakował, więc tu ogólnie jeśli chodzi o samego lorda jest przepotężny. Kampania wydaje mi się jakoś średnia, łatwa. Bo łatwa będzie w tym momencie, gdy szybko dojedziecie krasnoluda chaosu i bez problemu sobie poradzicie ze skawenami. Jeśli to już ogarniecie, to w większości kampania idzie sama z siebie. Nie musicie się już jakoś bardzo nadwyrężać. Jeśli chodzi o lokalizację zajmowania miast, tu troszkę wychodzi gorzej, bo tu są miasta, które są jakby troszkę gorsze względem dla nas, ale możemy też bardzo łatwo iść w tą stronę i tu nam będzie zdecydowanie łatwiej. Tylko że jeśli pójdziemy w tą stronę, to ta strona jest różnie może się potoczyć. Tak samo pamiętajmy, że Astragon może iść też bardzo w dół. Olać na przykład Ungrima, gdzie oni jednak bardzo często ze sobą walczą i może się tutaj zrobić trochę nieprzyjemna ta kampania, więc pod tym kątem trzeba zdecydowanie uważać. Więc osobiście mam trochę problem, jeśli chodzi o wrzucenie, gdzie go mam po prostu umieścić, bo z jednej strony lord jest bardzo potężny i samym lordem możemy bardzo dużo ugrać i nie jest to wtedy jakoś tam za specjalnie trudne. Tak jak mówię, na pewno w pierwszej kolejności trzeba szybko wykończyć krasnoludy chaosu, nim one się rozpędzą. No i też trzeba uważać bardzo na skawenów. Skaweni są mimo wszystko bardzo trudni. Osobiście sądzę, że umieściłbym go jako średnia silny. Bo tak jak mówię, on niestety, jak gdyby miał te tereny nurglowe też na plus, więc moglibyśmy od razu na przykład pokonując krasnoludy chaosu ostro uderzyć w stronę nurgla i tam sobie zrobić taką bezpieczną przystań, tam się bardziej zregenerować, zdobyć więcej kasy i uderzyć w inne strony. Więc sądzę, że tu może być zdecydowanie troszkę trudniej na tej kampanii. Też dla osoby początkującej może być zdecydowanie trudno walczyć ze krasnoludami chaosu, które niestety nie są najprostszą frakcją do pokonania. Na początku jeszcze są w miarę, ale na późniejszym etapie gry zaczynają się troszkę schody. No i też ciężko jest zdecydować się, gdzie na początku iść i jakie po prostu podjąć kroki. Jest to też trochę trudne, bo niestety tych możliwości jest sporo, bo możemy iść w każdym kierunku. Najbardziej wiadomo kierunek góra, lewo najbardziej nam się opłaca. Z tego względu, że mamy tam pozytywne ziemie dla nas, więc koszty budowy, koszty przychodów z tych budynków zdecydowanie tam miast, wiosek będzie duży plus. Więc sądzę, że tak będzie najuczciwiej go wrzucić. Sam legendarny lord jest naprawdę potężny, przepotężniejszy nawet niż... Sądzę, że nawet jakby tutaj była walka między nimi, tą całą trójką, ciężko byłoby tutaj wyciągnąć zwycięzcę. Byłoby naprawdę ciężko moim zdaniem. Choć tutaj jakby walczył Eltarion ponury z Imrykiem, sądzę, że Imryk zdecydowanie by z nim wygrał. Z Tyrionem mogłoby być różnie. Sądzę, że tu byłaby bardzo wyrównana ta walka mimo wszystko. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać, jak wy myślicie, co byście tutaj pozmieniali, jakie macie doświadczenia ogólnie odnośnie tych lordów, bo na pewno każdy ma jakieś i każdy może mieć też inne doświadczenia, więc tak to wygląda, moi drodzy. Nikt nie trafił do trudnej, nikt nie trafił do łatwej, więc, więc tak to wygląda. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć, cześć!